Cześć siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem zajmiemy się zestawem STUG 3 F/8 Flampanzer. Jest to dość stary zestaw, który ukazał się całkiem dawno temu, ale wreszcie postanowiłem, że trzeba się za niego zabrać, póki jeszcze jest dostępny. Być może ktoś z Was teraz zapyta, dlaczego ja trzymam ten zestaw już na samym początku recenzji? Otóż ten właśnie czołg, niszczyciel czołgów bądź też działo pancerne składałem na poprzedniej transmisji na żywo z numerem 9, którą możecie obejrzeć w formie zapisu na moim kanale na YouTube. A tych z Was, którzy nie wiedzą, że takowe transmisje prowadzę, to serdecznie zapraszam, aby zacząć je śledzić, ponieważ dzieje się tam naprawdę dużo. Składamy zestawy, rozmawiamy o wszystkich ciekawych tematach związanych z KOBI oraz historią i możecie zadawać mi naprawdę wiele pytań, a ponadto pomagamy innym. No ale trudno, więcej dowiecie się na transmisjach. Zapraszam Was do śledzenia najnowszych, które pojawią się na kanale. Wszystko znajdziecie w zakładce na żywo. A teraz zaczynajmy już recenzję. Moi drodzy, jeszcze zanim zaczniemy szczegółowe omawianie modelu, to trzeba zwrócić uwagę na instrukcję, ponieważ jak wiecie, ten zestaw składamy w dwóch wersjach. Możemy sobie wybrać wersję ze zwykłym działem, czyli wersję klasyczną, oraz wersję eksperymentalną z miotaczem ognia. Tak więc podczas składania modelu w instrukcji znajdziemy dwie różne wersje. W pewnym momencie instrukcja każe nam się rozdzielić. Możemy wybrać albo drogę klasyczną, albo drogę z miotaczem ognia. Tak więc do wyboru, do koloru po raz pierwszy spotykam się z takim rozwiązaniem w zestawie, ale to tylko taka krótka informacja, a teraz przejdźmy już do samego modelu. Moi drodzy, jako figurkę w tym zestawie otrzymujemy prawdopodobnie dowódcę czołgu. Jest to czołgista w zimowym kamuflażu, jak widzicie ma na sobie zielone spodnie z czarnymi butami wojskowymi, bardzo fajną białą kurtkę. Ma on również kaburę na pistolet, prawdopodobnie chodzi o Lugera, którego trzyma w swojej w tej chwili lewej dłoni, oraz lornetkę, która jest nadrukowana. Mamy również nadruk z tyłu, na plecach. Widzimy tam kaptur oraz tył pasku. Na głowie widzimy słuchawki oraz furażerkę. Naprawdę fajny grymas ma ta figurka, bardzo mi się podoba ta twarz, jeszcze w starym stylu. No i jedna rzecz, na którą warto jeszcze zwrócić uwagę, to grafitowe rękawiczki, która ta figurka ma na swoich dłoniach. Ja uważam, że jest to naprawdę jedna z lepszych figurek czołgistów, które wtedy były wydawane. Wyszła naprawdę fajnie i oryginalnie. Naprawdę ogromny plus za tą ciekawą twarz, która bardzo mi się podoba. Wypieki oraz charakterystyczny grymas, który tam widzimy, naprawdę mi się podoba. W związku z tym, że zestaw możemy sobie złożyć na dwa sposoby, to otrzymujemy specjalnie do tego dwie tabliczki, aby nasz pojazd został nazwany poprawnie. A teraz kilka słów o samym modelu. Jak widzimy, jest on zrobiony w dwóch kolorach. Mamy bardzo dużo elementów nadrukowanych, które sprawiają, że ten kamuflaż wygląda po prostu lepiej. Na wejściu widzimy dwa włazy, które są naprawdę fajnie nadrukowane. Z tyłu na klapie silnika, z przodu kolejne włazy dla załogi oraz po bokach również jest kilka takich charakterystycznych, bardzo fajnie wyglądających elementów. Model jest zgrabny, kształtny, trzyma wszelkie proporcje i naprawdę nie ma zbyt wielu rzeczy, do których powierzchownie można by się tak naprawdę przyczepić. Są to nowe, delikatnie szersze niż jeden stud gąsienice, które jeżdżą bardzo fajnie, ale po odpowiedniej powierzchni, takiej jak moja dłoń, ponieważ po moim biurku, no niestety pojazd ten będzie się ślizgał. Działo jest prawie nieruchome, ponieważ możemy ruszać nim tylko delikatnie góra-dół w zakresie być może 10 stopni. Jest jeden minus, jeżeli przyjrzymy się modelowi od góry, ponieważ wtedy widzimy wystające tutaj study przy jarzmie tego działa. No ja uważam, że wyszło to nieco średnio i z niektórej perspektywy to może po prostu wyglądać źle. I naprawdę nie wiem, do czego jeszcze więcej można by się przyczepić. Model doskonale trzyma proporcje. Jak widzimy, nawet do silnika możemy zajrzeć, który otwiera się za pomocą dwóch klap. Silnik został zrobiony fajnie, poprawnie i według mnie klasycznie jak na tamtą epokę, ponieważ przypominam, że jest to model z 2023 roku. Tył pojazdu również został wykonany naprawdę dobrze i po raz kolejny powtórzę, że nie ma się do czego przyczepić, ponieważ ten model po prostu jest kształtny i bardzo ładny. Przy czym naprawdę przestrzegam Was przed tym, aby uważać podczas procesu budowy i nie zaskoczcie się, jeżeli Wasze koła w tym pojeździe będą delikatnie nierówne, ponieważ w tych właśnie pojazdach tak miało być. Osie z lewej strony różniły się, jeżeli chodzi o ich umiejscowienie, względem tych ze strony prawej. Podczas budowy tego modelu popełniłem błąd, także Wy na to uważajcie. I teraz przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o cenę, to normalnie model kosztuje 200 zł, ale w tej chwili, kiedy nagrywam tą recenzję, jest na promocji 8%, czyli w tej chwili kosztuje 184 zł i według mnie naprawdę warto go kupić.
Przede wszystkim jest to naprawdę dobrze wykonany kamuflaż zimowy, naprawdę świetna jakość wykonania elementów, bardzo ciekawa figurka i pełen profesjonalizm, tak jak to zawsze mamy w Kobi. Pomijając kilka tych minimalistycznych szczegółów, do których tak naprawdę można by na siłę się przyczepić, to ja uważam, że model ten naprawdę warto kupić i to wszystko nie psuje jego wartości, pomimo dość wysokiej ceny. Zachęcam Was, moi drodzy, przede wszystkim do pisania komentarzy, ponieważ podbija mi to zasięg oraz zachęca po prostu do konwersacji z Wami, co jest bardzo, bardzo ciekawe, abyśmy mogli na tym kanale tworzyć zintegrowaną społeczność. Pochwalcie się, czy macie zamiar ten model kupić, czy macie go w swojej kolekcji, albo czy nie macie go zamiaru kupować, a jeżeli nie, to klasycznie dlaczego. Bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca w tej recenzji i widzimy się w następnej. Pa, pa!